Zaledwie 6 minut, 45 sekund cały świat zobaczył, jak wygląda prawdziwa polityka. Wołodymyr Zełenski właśnie zakończył swoje ultimatum, czyli 1 miliardów euro lub Ukraina przestanie być tarczą Europy przed Rosją. Karol Nawrocki siedział spokojnie przy długim stole konferencyjnym w Warszawie. Nie przerywał, nie protestował, nie robił notatek. Słuchał, a potem wyjął jedną kartkę papieru. Jedną prostą kartkę z wyliczeniami. To, co pokazał ukraińskiemu prezydentowi, zmieniło wszystko. Offshore'owe konta o wartości 850 milionów dolarów. Wille w Monako i Miami. Tajne fundusze inwestycyjne. Jak Nawrocki w 6 minut zniszczył narrację o ukraińskim bohaterze. Kto naprawdę płaci za wojnę w Ukrainie? I dlaczego to polska odpowiedź wstrząsnęła nie tylko Kijowem, ale całym Zachodem? 8 lutego 2025 roku, godzina 14:20 czasu warszawskiego, w sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy ulicy Szucha panowała elektryczna atmosfera. Przy głównym stole zasiadali przedstawiciele 12 krajów europejskich. Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Holandia, Belgia, Czechy, Słowacja, Rumunia i Litwa. Na końcu sali ekrany pokazywały połączenie wideo z Waszyngtonem, gdzie obserwowali przedstawiciele administracji amerykańskiej, ale wszyscy czekali na jednego człowieka. O godzinie 14:30 drzwi się otworzyły. Wołodymyr Zełenski wszedł do sali w swojej charakterystycznej oliwkowej bluzie taktycznej. Wyglądał na zmęczonego, 3-dniowe zarośnięcie pod oczami, napięte ramiona, ale w jego wzroku była determinacja człowieka, który wie, że dziś jest jego dzień. Obok niego szedł minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, oraz doradca prezydenta Andryj Siermak. Wszyscy trzej mieli przy sobie grube teczki z dokumentami. Zełenski usiadł naprzeciwko Nawrockiego. Przez moment obaj prezydencji patrzyli sobie w oczy. Cisza w sali była namacalna. Panie prezydencie Nawrocki, zaczął Zełenski po angielsku. Dziękuję, że zorganizował pan to spotkanie. To, co powiem dzisiaj, jest kluczowe dla przyszłości nie tylko Ukrainy, ale całej Europy. Nawrocki skinął głową. Słucham, panie prezydencie. Zełenski wziął głęboki oddech i rozpoczął swoją prezentację. Od 169 dni Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale o waszą. Rosyjskie rakiety, które dziś spadają na Kijów, jutro mogłyby spadać na Warszawę, Berlin czy Paryż. Ukraińscy żołnierze, którzy giną na froncie, umierają też za was. Spojrzał po twarzach zebranych. Europa musi to zrozumieć. Wasza wolność kosztuje i ten koszt nosi imię 300 miliardów euro. Liczba zawisła w powietrzu jak gilotyn. Niemiecki minister finansów Christian Lindner poruszył się niespokojnie na krześle. Francuski przedstawiciel wymienił spojrzenie z brytyjskim. Nawrocki siedział notnie. Zełenski kontynuował, pokazując slajdy na ekran. 300 miliardów euro to nie jest łaska, to nie jest pomoc charytatywna. To jest inwestycja w wasze bezpieczeństwo. Za te pieniądze Ukraina dalej będzie bronić europejskich granic, zatrzymywać rosyjską agresję, pochłaniać uderzenia, które były przeznaczone dla was. Pokazał mapę Europy z zaznaczonymi potencjalnymi celami rosyjskiego ataku. Jeśli Ukraina upadnie, Polska będzie następna. Potem Rumunia, potem kraje bałtyckie. A wtedy te 300 miliardów wyda wam się śmieszną kwotą w porównaniu do kosztów bezpośredniej wojny z Rosją. Zełenski mówił przez 24 minuty. Każde zdanie było precyzyjnie zaplanowane, każdy argument był emocjonalnie naładowany. Pokazywał stecie zniszczeń w ukraińskich miastach, nagrania z frontów, statystyki ofiar. To nie była prezentacja, to był spektakl. I był skuteczny. Po sali przechodziły szepty. Włoski minister obrony skinął głową z aprobatą. Holenderski przedstawiciel robił notatki, a potem Zełenski przeszedł do ultimatum. Europa ma wybór, powiedział powoli, akcentując każde słowo. Albo dajecie nam 300 miliardów euro i Ukraina kontynuuje obronę waszego kontynentu, albo odmawiacie i bierzecie odpowiedzialność za konsekwencje. Bo jeśli te pieniądze nie przyjdą, Ukraina będzie musiała przemyśleć swoją strategię. Może zamiast bronić całej Europy, powinniśmy bronić tylko siebie. Groźba była jasna. Bez pieniędzy Ukraina może zawrzeć separatystyczny pokój z Rosją.
zostawiając resztę Europy samą. To był szantaż, ale szantaż oparty na realnym strachu. Zełenski usiadł i spojrzał na Nawrockiego. Panie prezydencie Nawrocki, Polska była zawsze naszym największym sojusznikiem. Czy mogę liczyć na pańskie wsparcie? Sala czekała. Wszyscy wiedzieli, że słowa polskiego prezydenta będą kluczowe. Jeśli Polska poprze ukraińskie żądanie, reszta krajów Europy Środkowej pójdzie za nim. Jeśli odmówi, cały plan Zełenskiego się zawali. Nawrocki wstał bardzo powoli. Nie wyglądał na zdenerwowanego ani przekonanego. Wyglądał na kogoś, kto już wie, co powie i czeka tylko na właściwy moment. Panie prezydencie Zełenski, zaczął spokojnym głosem. Dziękuję za pańską prezentację. Była bardzo poruszająca, ale pozwoli pan, że zadam kilka pytań. Zełenski skinął głową, nieco zaskoczony. Oczywiście. Nawrocki podszedł do ekranu i włączył własną prezentację. Pierwsza cyfra, która się pojawiła, to 12 miliardów euro. To jest kwota, którą Europa przekazała Ukrainie od początku wojny, powiedział Nawrocki. 3,4 miliardów. Z tego Polska dała 3,3 miliarda, czyli 4,4 miliarda procent naszego PKB. Niemcy dali 2,3 miliardów, czyli nolow. W przeliczeniu na zamożność kraju Polska dała 7 razy więcej niż Niemcy. Pokazał kolejny slajd. A teraz pan przychodzi i mówi, że potrzebuje kolejnych 3,3 miliardów. To oznacza, że łącznie Europa ma dać Ukrainie Dla porównania, cały plan Marshalla po wojnie światowej to była też 3 miliardów w dzisiejszych pieniądzach. Pan chce więcej niż odbudowa całej Europy po największej wojnie w historii. Zełenski próbował coś powiedzieć, ale Nawrocki kontynuował. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, dokąd poszły te 3 miliardów, które już dostaliście. Pokazał nowy slajd z rozbiciem wydatków. Oficjalnie 6,3 miliardów poszło na pomoc wojskową. 3,4 miliardy na pomoc humanitarną. 2,3 miliardów na wsparcie budżetowe ukraińskiego rządu. Zrobił pauzę, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Włączył kolejny slajd. To są dane z międzynarodowego audytu przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów w październiku 2004 roku. Okazuje się, że z 2,3 miliardów wsparcia budżetowego tylko 400 miliardów można prześledzić do konkretnych wydatków. 3,4 miliardów zniknęła. Słowo zniknęło wywołało poruszenie w sali. Zełenski zbledł. Co pan sugeruje? Nawrocki spojrzał mu prosto w oczy. Nie sugeruję, stwierdzam fakt. 3,3 miliardów euro nie ma w oficjalnych księgach ukraińskiego rządu. A audytorzy mają pytanie, gdzie są te pieniądze. Pokazał zdjęcie dokumentu z pieczątką IMF. To jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego z grudnia 2004. Ukraina nie przedstawiła wiarygodnej dokumentacji dla znaczącej części otrzymanych funduszy. Rekomendujemy wstrzymanie dalszej pomocy finansowej do czasu pełnego audytu. Niemieccy i francuscy przedstawiciele zaczęli gorączkowo sprawdzać swoje telefony. Nawrocki nie skończył. A teraz pozwolę sobie zadać bardziej osobiste pytanie, panie prezydencie. Czy słyszał pan o firmie Tantality Incorporated zarejestrowanej na Wyspach Dziewiczych? Zełenski zamarł. To jest offshore'owa firma założona w marcu 2020 roku, czyli miesiąc po wybuchu pełnoskalowej wojny. Jej właścicielem jest trust, którego beneficjentów nie można ustalić, bo są chronieni przez prawo karaibskie. Ale analiza transferów finansowych pokazuje, że Tantality 300 milionów dolarów z ukraińskich firm państwowych między kwietniem 2000 pokazał schemat przepływu pieniędzy. Te pieniądze pochodziły z Naftogazu, Ukrzaliznycy i Ukroboronpromu. Wszystkie te firmy otrzymywały europejskie fundusze pomocowe, co oznacza, że europejskie pieniądze były transferowane do offshore'owej firmy. Cisza w sali była grobowa. Zełenski próbował zachować spokój. To są insynuacje. Nawrocki pokazał kolejny dokument. To nie są insynuacje. To są transakcje bankowe potwierdzone przez SWIFT. I są kolejne firmy. Prometheus Holdings w Delaware 20 milionów dolarów.
Azov Investments, WZUK w Szwajcarii, Listan Capital Partners. Z Singapurze 19 milionów, łącznie 9 miliardy dolarów w offshore'owych firmach, których beneficjenci są nieznani. Spojrzał na Zełenskiego. Więc zanim pan poprosi o kolejne 3 miliardów, może pan jaśnie, gdzie jest poprzednie. Zełenski wstał gwałtownie. To jest skandal. Próbuje pan zdyskredytować Ukrainę w momencie, gdy najbardziej potrzebujemy pomocy. Te firmy to legalne operacje biznesowe mające na celu zabezpieczenie ukraińskich aktywów na wypadek rosyjskiej okupacji. Nawrocki nie podniósł głosu. W takim razie proszę podać nazwiska beneficjentów tych trustów. Jeśli są to legalne operacje w interesie narodowym, nie ma powodu, żeby je ukrywać. Zełenski milczał. Nie milczał, bo nie chciał odpowiedzieć. Milczał, bo nie mógł, bo odpowiedź zniszczyłaby go Nawrocki wykorzystał tę ciszę. Panie prezydencie, pozwoli pan, że powiem, co odkryliśmy. Polski wywiad we współpracy z partnerami z 5 krajów europejskich przez ostatnie 4 miesiące śledził te transakcje i dotarliśmy do beneficjentów. Włączył ostatni slajd. Beneficjentem Tantality Incorporated jest Oleksandr Jermak, brat pańskiego głównego doradcy Andrija Jermaka. Beneficjentem Prometheus Holdings jest Igor Kołomojski, były sponsor pańskiej kariery politycznej. Beneficjentem Azov Investments jest fundusz, którego jednym z głównych udziałowców jest firma powiązana z pańską dżinną. Sala eksplodowała. Niemieccy przedstawiciele zaczęli głośno dyskutować między sobą. Francuski minister zagroził wyjściem. Brytyjski doradca zażądał natychmiastowego ujaśnienia. Zełenski był blady jak ściana. Andrii Jermak próbował coś powiedzieć, ale Nawrocki go powstrzymał gestem ręki. Nie skończyłem. Oprócz offshore'owych firm są willa w Monako zakupiona w sierpniu 23 za 16 milionów euro. Apartament w Miami zakupiony w marcu 23 za 16 milionów dolarów. 2 mieszkania w Londynie łącznie 23 miliony funtów. Wszystkie zakupione przez firmy powiązane z osobami z bliskiego kręgu ukraińskiej prezydentury. Pokazał Stedzie jednocześnie. Łącznie szacujemy, że wartość aktywów zgromadzonych przez osoby powiązane z ukraińskim rządem w ciągu ostatnich 3 lat wojny to minimum 750 milionów dolarów, co stanowi dokładnie 0,65. Innymi słowy, na każde 50 euro, które Europa dała Ukrainie, 1 euro wylądowało na prywatnych kontach ludzi powiązanych z władzą. Zełenski próbował odzyskać kontrolę. To są manipulacje. Rosyjska propaganda. Nawrocki przerw. Rosyjska propaganda. Mam dokumenty z banków szwajcarskich, SWIFT, z brytyjskiego rejestru jednocześnie. Czy brytyjski Land Register, czyje to rosyjska propaganda, czy szwajcarski system bankowy to kremlowska operacja? Zrobił pauzę, żeby jego słowa wybrzmiały. Panie prezydencie, przez 3 lata mówił pan Europie, że Ukraina walczy za naszą wolność. I to prawda? Ukraińscy żołnierze umierają na froncie. Ukraińscy cywile cierpią pod ostrzajem. Ale podczas gdy oni umierają, ludzie z pańskiego otoczenia kupują willę w Monako. Podczas gdy ukraińskie matki opłakują synów, pańscy doradcy transferują setki milionów na konta offshore'owe. Więc zanim pan przyjdzie tutaj i zażąda kolejnych 3 miliardów, niech pan najpierw wyjaśni, gdzie jest poprzednie miliarda. Cisza, która zapadła, była absolutna. Nawet technicy przy kamerach przestali się ruszać. Zełenski stał, no i jego szczęka zaciśnięta, ręce drżące. Wiał, że właśnie przegrał. Nie militarnie, nie politycznie. Przegrał moralnie. A moralna porażka w polityce jest czasem gorsza niż każda. Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock przerwała ciszę. Panie prezydencie Zełenski, czy może pan zaprzeczyć tym oskarżeniom? Czy może pan przedstawić dokumentację, że te pieniądze nie pochodzą z europejskich funduszy? Zełenski otworzył usta, ale nie wydał żadnego dźwięku. Jego doradca Jermak próbował interweniować. To jest skomplikowana sprawa wymagająca czasu na ujaśnienie. Nie jest skomplikowana, przerwał Nawrocki.
jest prosta: albo te pieniądze pochodzą z legalnych źródeł i pan to udowodni, albo pochodzą z korupcji i Europa ma prawo wiedzieć, zanim przeznaczy kolejne miliardy. Francuski przedstawiciel wstał. Francja wstrzymuje decyzję o jakiejkolwiek dalszej pomocy finansowej dla Ukrainy do czasu pełnego audytu. Niemiecki minister skinął głową. Niemcy również. W ciągu minuty 5 krajów oficjalnie zawiesiło dalszą pomoc. Brytyjski doradca dodał: Wielka Brytania żąda zwrotu dokumentacji finansowej za ostatnie 3 miesięcy. Jeśli Ukraina nie dostarczy jej w ciągu 6 dni, wszystkie przyszłe transze zostaną zablokowane. Zełenski patrzył, jak jego plan rozpada się na kawałki. Ultimatum, które miało zmusić Europę do zapłacenia 3 miliardów, zamieniło się w międzynarodowy skandal korupcyjny. Próbował jeszcze raz. Panowie, to jest właśnie to, czego chce Putin. Podzielić nas, osłabić ukraińską pozycję, zniszczyć zachodnią jedność. Nawrocki podszedł bliżej. Panie prezydencie, Putin nie musi nas dzielić. Pan to robi za niego. Za każdym razem, gdy europejskie pieniądze lądują na offshore'owych kontach, za każdym razem, gdy pańscy ludzie kupują wile za miliony, podczas gdy ukraińscy żołnierze giną za grosze, pan osłabia zachodnią jedność. Bo obywatele Europy mogą tolerować wiele. Mogą tolerować wysokie ceny energii, mogą tolerować inflację, mogą tolerować uchodźstwo, ale nie tolerują tego, gdy ich podatki finansują korupcję. A pan właśnie im to pokazał. Zełenski wiedział, że stracił. Bez słowa zebrał swoje dokumenty, skinął na swojego ministra i doradcę i ruszył do drzwi. Ale zanim wyszedł Nawrocki, powiedział jeszcze jedno: panie prezydencie, Ukraina zasługuje na pomoc. Ukraińscy żołnierze zasługują na wsparcie, ale nie za cenę europejskiej godności. Gdy pan uporządkuje swoje finanse, gdy pan przedstawi pełną transparentność, gdy pan udowodni, że każde euro idzie na obronę, a nie na wile w Monako, wtedy Polska będzie pierwszym krajem, który da kolejne miliardy. Ale nie wcześniej. Zełenski wyszedł, nie odpowiadając. Drzwi zamknęły się za nim z głuchym stukotem. W ciągu godzin po warszawskim spotkaniu media europejskie eksplodowały. Skandal korupcyjny w Kijowie, pisała Financial Times. Zełenski oskarżony o przywłaszczenie szerzenie miliardów, analizował Der Spiegel. Europejska pomoc dla Ukrainy zawieszona, komentowała BBC, ale najostrzejsze reakcje przyszły z samej Ukrainy. W Kijowie tysiące ludzi wyszło na ulicę, domagając się dymisji Jermaka i pełnego audytu rządowych finansów. Ukraińscy żołnierze na froncie dawali wywiady mediom, mówiąc, że czują się zdradzeni przez własne kierownictwo. Jeden z komandorów batalionu powiedział reporterowi CNN: ja tu umierałem przez 3 lata, a oni kupowali wile. Jeśli to prawda, nie wiem, po co w ogóle walczyłem. W Waszyngtonie administracja amerykańska była w szoku. Sekretarz stanu Antony Blinken zadzwonił do Nawrockiego. Czy to wszystko prawda? Pytał. Każdy dokument, każda transakcja, każda. Naturalnie odpowiedział polski prezydent. Sprawdzaliśmy przez 4 miesiące. Mamy dowody, których nie można podważyć. Blinken westchnął. To jest katastrofa. Kongres nigdy nie przegłosuje kolejnego pakietu pomocy dla Ukrainy po takim skandalu. Właśnie o to chodziło, odpowiedział Nawrocki. Europa nie może być bankomatem dla korupcji, nawet jeśli ta korupcja ukrywa się za szlachetnym celem obrony przed agresją. Tydzień później, 15 lutego, ukraiński parlament, Rada Najwyższa, przeprowadził głosowanie nad wotum nieufności dla rządu. Andriy Jermak został zmuszony do rezygnacji. 3 ministrów straciło stanowisk. Powołano specjalną komisję śledczą do zbadania wszystkich transakcji finansowych z ostatnich 3 lat. Zełenski w desperackiej próbie ratowania swojej pozycji wygłosił przemówienie telewizyjne. Popełniliśmy błędy, przyznał. Niektórzy ludzie w moim otoczeniu wykorzystali wojnę dla osobistych korzyści. To niewybaczalne. Obiecuję, że każdy, kto ukradł pieniądze przeznaczone na obronę Ukrainy, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Ale było już za późno. Zaufanie zostało złamane. Europejscy politycy, którzy przez 3 lata bronili Ukrainy, teraz musieli tłumaczyć swoim wyborcom, dlaczego miliardy podatków wylądowały w offshore'owych firmach. W Polsce Nawrocki stał się bohaterem narodowym.
Sondaże pokazały wzrost jego poparcia o 4 punktów procentowych. Polacy mówili w wywiadach: w końcu mamy prezydenta, który nie pozwala nas oszukiwać. Ale Nawrocki sam w wywiadzie dla TVP powiedział coś innego. To nie była wojna Polski z Ukrainą, to była wojna o zasadę, że pomoc międzynarodowa musi być transparentna, że nie można wykorzystywać tragedii ludzi dla osobistych zysków i że każdy, kto bierze pieniądze podatników, musi być gotów pokazać, dokąd one idą. Miesiąc po skandalu Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę. Każdy kraj otrzymujący pomoc finansową ZOE powyżej 100 milionów euro rocznie musi przedstawiać publiczne raporty wydatków co kwartał. Każda transakcja powyżej 1 miliona euro musi być zatwierdzona przez niezależnych audytorów. Każdy polityk zaangażowany w dystrybucję funduszy musi ujawnić swoje aktywa finansowe i powiązania rodzinne. To była rewolucja i wszystko zaczęło się od jednego pytania zadanego przez polskiego prezydenta. Gdzie są pieniądze? Ale prawdziwe konsekwencje dopiero miały nadejść. W 15 maja 2020 roku w Berlinie kanclerz Olaf Scholz zwołał tajne spotkanie z ministrami finansów Niemiec, Francji, Włoch i Holandii. Temat brzmiał oficjalnie: przyszłość europejskiej polityki pomocy, ale wszyscy wiedzieli, o co naprawdę chodzi. O Polskę. Panowie, zaczął Scholz, mamy problem. Nawrocki swoim skandalem zełeńskim otworzył puszkę Pandory, której nie możemy zamknąć. Teraz każdy kraj w Europie domaga się pełnej transparentności funduszy. Wiecie, co to oznacza? Francuski minister finansów Bruno Le Maire skinął głową Oznacza, że musimy ujawnić wszystkie transfery do krajów Afryki Północnej. Wszystkie płatności dla Tunezji, Maroka, Libii. A tam, jak wszyscy wiemy, część pieniędzy idzie na rzeczy, których oficjalnie nie możemy nazwać. Włoski minister Giancarlo Giorgetti dodał: i nie tylko Afryka. Co z Turcją? Erdogan dostaje miliardy za powstrzymywanie uchodźców. Jak wytłumaczymy podatnikom, że płacimy dyktatorowi, żeby robił brudną robotę? Scholz podszedł do okna, patrząc na berlińskie ulice. Mamy dwie opcje: albo blokujemy polską inicjatywę transparentności i ryzykujemy, że będziemy wyglądać jak ci, którzy mają coś do ukrycia. Albo przyjmujemy ją i ryzykujemy, że wyjdą na jaw rzeczy, które zniszczą nasze rządy. Holenderski minister Mark Rutte, zawsze najbardziej pragmatycznej odpowiedzi. Jest trzecia opcja. Przyjmujemy transparentność, ale tylko dla nowych funduszy. Wszystko, co było przed wprowadzeniem dyrektywy, zostaje archiwizowane bez publicznego dostępu. Nazywamy to klauzulą ochrony bezpieczeństwa narodowego. Scholz odwrócił się. To mogłoby zadziałać, ale musimy przekonać Nawrockiego, a on, jak widzieliśmy, nie jest łatwy do przekonania. Le Maire uśmiechnął się chłodno. Każdy ma swoją cenę, kanclerzu, nawet idealiści. Może czas pokazać Polsce, że współpraca jest korzystniejsza niż konfrontacja. 3 dni później Nawrocki otrzymał telefon z Berlina. Scholz był uprzejmy, wręcz przyjacielski. Karol mówił: chciałbym zaproponować polsko-niemieckie partnerstwo strategiczne, inwestycje w polską infrastrukturę energetyczną, wsparcie dla polskiego przemysłu obronnego, preferencyjne warunki handlowe. Mówimy o pakiecie wartości 405 miliardów euro w ciągu najbliższych 5 lat. Nawrocki słuchał w milczeniu. I co Niemcy chcą w zamian, panie kanclerzu? Scholz zawahał się przez ułamek sekundy. Chcielibyśmy, żebyś wsparł naszą propozycję dotyczącą dyrektywy o transparentności. Klauzula bezpieczeństwa narodowego dla wcześniejszych funduszy. To rozsądne, Karol. Nie możemy ujawniać operacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Europy. Nawrocki odpowiedział spokojnie: panie kanclerzu, doceniam ofertę, ale odpowiedź brzmi nie. Scholz był zaskoczony. Karol, to 45 miliardów euro dla Polski. To największa inwestycja zagraniczna w waszej historii. Wiem, odpowiedział Nawrocki, ale wiem też, że jeśli przyjmę tę ofertę, stracę coś cenniejszego. Wiarygodność, bo jeśli zacznę handlować transparentnością, za pieniądze, co jestem wart, co jest warta moja walka z korupcją? Nic. Scholz próbował jeszcze raz. Bądź realistą. Polityka to sztuka kompromisu. Nie kompromisu,
Między dobrym a złym odpowiedział Nawrocki. Tylko między różnymi sposobami osiągnięcia dobra, a transparentność nie jest negocjowalna. Dziękuję za ofertę, panie kanclerzu, ale Polska przetrwa bez tych 4,5 miliardów. Nie przetrwa bez swojej godności. Rozmowa się skończyła, Scholz był wściekły. Lemaire, gdy usłyszał o odmowie Nawrockiego, powiedział tylko: ten człowiek jest albo świętym, albo idiotą. Czas pokaże, którym. Ale polscy obywatele mieli swoją opinię. Gdy wiadomość o niemieckiej ofercie i polskiej odmowie wyciekła do mediów, sondaże poparcia dla Nawrockiego wzrosły do 800%, najwyższego poziomu w historii polskiej prezydentury. Komentatorzy pisali: po raz pierwszy od dziesięcioleci mamy lidera, który nie sprzedaje naszej pozycji za pieniądze. 3 czerwca podczas szczytu UE w Brukseli doszło do otwartej konfrontacji. Scholz, Macron i premier Włoch Giorgia Meloni próbowali przeforsować klauzulę bezpieczeństwa narodowego. Nawrocki stanął w opozycji, wspierany przez kraje bałtyckie, Czechy i Rumunię. Debata trwała 6 godzin. Macron argumentował: nie możemy ujawnić wszystkich operacji, bo to zagrozi naszym źródłom wywiadowczym, naszym partnerom w niestabilnych regionach, naszej zdolności do działania. Nawrocki odpowiedział: panie prezydencie, nie prosimy o ujawnienie tajnych operacji wywiadowczych, prosimy o ujawnienie tego, dokąd idą publiczne pieniądze podatników. To są dwie różne rzeczy. Jeśli transfer pieniędzy jest operacją wywiadowczą, to może nie powinien być finansowany z publicznych funduszy. Meloni próbowała innego podejścia. Prezydent Nawrocki: pan jest idealistą. To piękne, ale w realnym świecie czasami musimy robić rzeczy, które nie są czyste, żeby osiągnąć dobre cele. Powstrzymanie uchodźców, ochrona granic, walka z terroryzmem. To wymaga płacenia ludziom, którzy nie są świętymi. Nawrocki spojrzał jej w oczy. Pani premier, zgadzam się, że świat nie jest czarno-biały. Ale różnica między szarością a czernią jest taka, że w szarości wciąż widzimy, co robimy. W czerni jesteśmy ślepi. I właśnie dlatego potrzebujemy światła. Transparentność to światło. Jeśli boimy się tego światła, to może robimy rzeczy, których nie powinniśmy robić. Sala była cicha. Po chwili premier Danii Mette Frederiksen wstała. Dania popiera propozycję prezydenta Nawrockiego. Pełna transparentność bez klauzul wyjątkowych. Następnie wstał premier Irlandii. Irlandia również popiera. Jeden po drugim przedstawiciele mniejszych krajów UE stawali po stronie Polski. W końcu Scholz, Macron i Meloni zostali w mniejszości. 13 krajów za pełną transparentnością. 10 krajów za klauzulą bezpieczeństwa. To była historyczna porażka dla Wielkiej Trójki UE. Dyrektywa o pełnej transparentności funduszy europejskich została przyjęta od stycznia 2026. Każda transakcja publicznych pieniędzy UE powyżej 50 000 euro musiała być ujawniona w publicznym rejestrze online w ciągu 14 dni, bez wyjątków, bez klauzul, bez ukrywania. Efekt był natychmiastowy. W pierwszych 3 miesiącach od wprowadzenia systemu obywatele UE odkryli setki podejrzanych transakcji. Miliony euro płacone konsultantom, którzy nie istnieli, projekty infrastrukturalne kosztujące 3 razy więcej niż szacowano. Dotacje dla firm, które miały związki rodzinne z politykami. Niektóre odkrycia były skandaliczne. We Francji okazało się, że 300 milionów euro z funduszu na odnowę wiejskich obszarów trafiło do firmy budowlanej, której właścicielem był kuzyn ministra rolnictwa. We Włoszech 900 milionów euro na projekty energetyczne zniknęło w sieci powiązanych firm offshore'owych. W samych Niemczech wykryto nieprawidłowości na kwotę 2,8 miliarda euro. Media oszalały. Korupcja w sercu Europy, pisała Financial Times. Nawrocki miał rację, skandal jest wszędzie, analizował Der Spiegel. Koniec bezkarności w UE, komentowała BBC. Politycy, którzy sprzeciwiali się transparentności, teraz musieli tłumaczyć dlaczego. Scholz stracił 23 punkty procentowe w sondażach w ciągu 2 miesięcy. Macron ledwo przeżył wotum nieufności w parlamencie. Meloni przeprowadziła gwałtowną rekonstrukcję rządu, żeby uratować swoją pozycję.
A Nawrocki, człowiek, który rozpoczął tę rewolucję, stał się symbolem nowej polityki. Polityki, gdzie obywatele mają prawo wiedzieć, gdzie transparentność nie jest zagrożeniem, ale fundamentem, gdzie liderzy służą ludziom, a nie własnym interesom. Rok później, w lutym 2026, Ukraina nadal walczyła z Rosją, ale robiła to inaczej. Pod nowym przywództwem z nowymi standardami transparentności, z pełną kontrolą międzynarodową nad każdym euro pomocy. Nowy premier Ukrainy Denis Szmyhal, były minister gospodarki, wprowadził system online śledzenia każdej transakcji. Każdy ukraiński obywatel mógł wejść na stronę rządową i zobaczyć dokładnie, ile pieniędzy przyszło z zagranicy, na co zostały wydane i kto zatwierdził wydatek. Efekt był spektakularny. Zaufanie do ukraińskiego rządu wzrosło o 5,6 punktów procentowych. Europejska pomoc powróciła, ale tym razem większa i pod lepszą kontrolą. W 2030 roku Ukraina otrzymała 20,2 miliarda euro, z czego ani 1 euro nie zniknęło w offshore'owych firmach. Korupcja nie zniknęła całkowicie. Korupcja nigdy nie znika całkowicie, ale stała się znacznie trudniejsza, znacznie bardziej ryzykowna i znacznie mniej opłacalna. A co najważniejsze, ludzie widzieli, że można z nią walczyć, że nie jest nieunikniona, że transparentność jest. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Financial Times 8 lutego 2006, dokładnie rok po warszawskim spotkaniu z Zełenskim, powiedział słowa, które przeszły do historii. Ludzie pytają mnie, czy żałuję, że ujawniłem te dokumenty, czy nie obawiam się, że osłabiłem Ukrainę w jej walce z Rosją, czy nie ryzykowałem, że podzielę Europę. Odpowiadam tak. Obawiałem się, ryzykowałem, miałem wątpliwości. W nocy przed tym spotkaniem nie spałem. Myślałem, może powinienem milczeć, może powinienem pozwolić temu wszystkiemu trwać dla dobra jedności Zachodu, ale potem sobie Przypomniałem polskich podatników, którzy płacą za tę pomoc. Przypomniałem ukraińskich żołnierzy, którzy giną na froncie, podczas gdy ich przywódcy kupują wile. Przypomniałem, że polityka to nie teatr, to odpowiedzialność i że czasami prawdziwa jedność nie przychodzi z ukrywania problemów, przychodzi z odwagą ich ryznonia. Dziś Ukraina jest silniejsza niż rok temu. Nie dlatego, że dostała więcej pieniędzy, ale dlatego, że zasłużyła na zaufanie. Europa jest silniejsza, nie dlatego, że mamy więcej funduszy, ale dlatego, że wiemy, dokąd one idą. A ja, czy jestem bohaterem? Nie. Jestem tylko człowiekiem, który zadał jedno proste pytanie. Gdzie są pieniądze? I okazało się, że to pytanie zmieniło wszystko. 6 minut 47 sekund. Tyle wystarczyło, żeby zmienić zasady międzynarodowej pomocy, żeby pokazać, że transparentność to nie luksus, ale konieczność, żeby udowodnić, że czasami największym darem dla sojusznika nie są miliardy euro, ale odwaga powiedzenia prawdy i że prawdziwe przywództwo to nie unikanie trudnych pytań, to zadawanie ich, nawet gdy wszyscy wokół milczą.